freedom. We take the battle to them. Siema, Rise of Kingdoms. Słuchajcie, czas chyba odświeżyć metę, jeżeli chodzi o Openfield. Ostatnią taką chyba mapę robiłem gdzieś, nie pamiętam dokładnie chyba kiedy, chyba w marcu? Chyba gdzieś w marcu to było, tak. I w marcu albo nawet w kwietniu. I ta meta, jakby tak powiedzieć, no już jest dość stara, jeżeli chodzi o Rise of Kingdoms. I chyba wypadałoby coś tutaj zmienić, wam też opowiedzieć coś innego. Chociaż powiem wam, że dużo się nie zmieniło i ja tu wyciągnąłem sobie parę takich zestawień, które większość jest oklepywana przez cały czas i myślę, że dalej niektórzy będą grać. Będziemy grać głównie o Openfieldzie, nie będziemy nic myśleć o związanych z PV, czy z artefaktami, bo wiem, że niektórzy mieszają z artefaktami, tak jak ja na przykład teraz będę mieszał, ale tam się nie chcę wypowiadać na temat wszystkich, bo ja na przykład mam tam swoje przemyślenia co do artefaktu, ale bardziej pod kawalerię. Wiem, że podłuki grają inaczej z artefaktem, wiem, że piechoty chyba też inaczej. Nie chcę się, wiecie, tam jakby tak powiedzieć, wypowiadać, jeżeli nie mam takiego pojęcia, że chodzi o artefakt, ale jeżeli chodzi o Openfield, to mi się zdaje, że coś tu możemy pomyśleć, żeby było. Przejdźmy sobie tutaj do mojego jakby takiego zestawienia. Ogólnie od razu mówię, że złota rzeźba, która tutaj jest, robi jakby za nową Shajarę. Ja nie znalazłem ogólnie żadnego tutaj takiego rankedu, żeby wam pokazać, gdzie jest Shajara i żeby się ją widzieli, więc umówmy się, że złota rzeźba to jest po prostu ta Shajara nowa. Gdzie tutaj też będę polegał bardziej na raportach i na tym, co widziałem na chińskim serwerze, bo tam parę takich raportów czy też screenów dostałem, więc się po prostu będę tego trzymał, jeżeli chodzi o to. I może zaczniemy od tego tieru S, czyli tego najlepsze marsze, jakie można wybrać. Kiedyś wam mówiłem o 3 najlepszych marszach, teraz chyba jest dalej moim zdaniem to samo. Nie będę ukrywał, że tutaj pan Liu i z Williamem, tak, z William Liu, to moim zdaniem na tą chwilę to chyba jest jedna z lepszych par. Chociaż jeżeli macie Alexa i chcecie, macie Alexa też na muzeum, tam na drugim relikcie odblokowany, to Liu Alex jest równie dobry jak William Liu. Ja akurat miałem taką sytuację, że nie miałem Aleksandra zrobionego, a chciałem piechotę mieć jedną, no to zrobiłem właśnie Williama z Liu i mi się zdaje, że to jest bardzo dobre zestawienie właśnie do takiego, wiecie, po prostu gry piechoty, tym bardziej smite damage, więc to bardzo się fajnie skaluje, więc tutaj możemy spokojnie sobie między tą trójką switchować. Aleksandra na razie sobie tutaj wrzucimy na poczekalnię. Drugi taki marszem, który jest w topowym, no to bez dwóch zdań, Ziliang z Hermanem Prime'em. To jest jeden z bardzo fajnych zestawień i bardzo też fokusowanych zestawień, bo to wiadomo, to jak się rozkręci, to robi miazgę, więc tam jak jest ten Ziliang w miarę też szybki, może odchodzi od tego bala i bić, wiecie, chodzić bal, grać takie back to back, jak się gra w sumie w balach. No to naprawdę to jest topem. A trzecim zestawieniem to chyba nic się nie zmieniło. Huo Joanna. Dla mnie dalej to jest taki top 3. To są dla mnie top 3 marsze, które tutaj można grać, wpykać nimi i naprawdę bardzo fajnie się z nimi parować. Więc tak to wygląda z mojej strony, jeżeli chodzi o taką topówkę 3 marszy. Dalej to zostawiam, nie wrzucam nikogo jako tam na 4. marsz, bo w 4. marsze myślę, że tutaj już można troszeczkę inaczej porobić. Samo to, że wiemy, że jest Huo i Huo z Williamem jest moim zdaniem w tym momencie takim drugim fajnym marszem kawalerii, jak i w tym tierze S, czy w tym tierze A u mnie. Więc spokojnie, Huo William jest bardzo fajny. Niektórzy wiadomo mówią o Belizariuszu, żeby zmieniać na William Belizariusz, jednak po Openfieldzie to William robi więcej. Beli, żeby tak wiecie, można było skorzystać z jego umiejki 15%, tak, czy 12%, już nie pamiętam teraz na 100%, no to też trzeba troszeczkę tam, no, mieć tych marszy w polu i żeby on tam działał. Poza tym Huo Beli to jest super do swarmu. Moim zdaniem nie są super do... Nie wiem jak to nazwać, nie są super do tego typu jak Openfield, więc ja tego Belizariusza też tutaj rzucam na bencha jak Aleksandra. Drugim takim marszem, który uważam, że jest niezły i widziałem fajne raporty na tym i to bez żadnych tam, wiadomo, innych kombinacji, to nie jest Boudica Ashur.
tylko Ashur z YSG. I YSG, który jest odpalony na trzeciej, jakby tak powiedzieć, na trzecim stage'u muzeum, czy tam ma 12% mocniejszy skill damage, tak? Dobrze mówię? Tak, skill damage. Więc to naprawdę jest moim zdaniem bardzo fajny marsz, chociaż wiem, że też Boudica z Ashurem, niektórzy się chwalą, a Boudica Ashur też się fajnie gra, Boudica jest wytrzymała, Ashur bije, w ogóle tu gramy, tak, no. Ashur jest akurat taki uniwersalnym, bo Ashura można zagrać Yagi do rally oczywiście, z artefaktem, bez artefaktu, do open też i myślę, że ten Ashur jest moim zdaniem z YSG fajny. Chociaż wiadomo, można kombinować tutaj Boudikę z Ashurem lub też Boudikę z YSG, więc jeżeli ktoś nie ma z was Ashura, wiadomo, bo to jest MG, ale macie możliwość Boudikę, no to Boudica z YSG też jest niezła. Też fajne tam kapeki. Chociaż Boudica prawdopodobnie jak wyjdzie Shadżara, przejdzie do opcji takiej drugiej. I tu właśnie wywołana Shadżara wchodzi, bo nie będę ukrywał, dużo ludzi mówi, Boudica z Shadżarą. No i wtedy automatycznie moim zdaniem by wyglądało, u mnie wylądowało w tierze B lub w tierze C. Ja bym tak patrzył, bo to wiecie, single target, fajnie, długo mogą wytrzymać, ale single target to jest takie mech, nie? No i w tym momencie, gdzie tą Shadżarę by wrzucić? Moim zdaniem, jeżeli ona będzie tak dobra, jak według statystyk i z tego, co tam niektórzy gracze opisują, to ona naprawdę może sobie nieźle pogrywać z Ashurem. I wtedy co z panem YSG? No to Boudica YSG wchodzi. W tym momencie byśmy musieli grać coś tego typu. Ashur z Shadżarą, a Boudica z YSG. Bo Ashur by mógł też mocniej bić, tam ma chyba, jak dobrze pamiętam, ma dobre defensywki, a Shadżara pytanie, jak ona będzie biła i jak tam będzie leczyła, bo to też ma dużo znaczenia, jak to leczenie będzie wyglądało ogólnie w grze, prawda? Więc to jest taka kolejna rzecz, która może być fajna i moim zdaniem zobaczymy, jak wyjdą pierwsze, wiadomo, tam jakiekolwiek testy, ale ja bym tak to zestawił, ale na tą chwilę nie ma jej, więc nie będę ją rzucał tutaj do swojego takiego, powiedzmy, mety, prawda? Zostawimy sobie aż Huo z Williamem i Ashura z YSG. No i trzecim takim fajnym w tierze A mi się zdaje, że dalej jest grywalny Guan z Scipio. Guan ze Scipio mi się zdaje, że to jest dalej taka fajna para do bicia się. Guan dalej jest fajny, jeżeli chodzi o tego super jego silensa z umiejętności. Do tego Scipio też wiadomo tam obniża punkty zdrowia, też bije AOE. Chociaż można poczuć to, że Guan w open fieldzie jest miękki i jest często fokusowany, bo ludzie wiedzą, że on po prostu schodzi. Więc tym bardziej nie tylko, że schodzi, ale też, że ma tego silensa, więc to też, wiecie, ludzie kombinują, dobra, zbijmy go, żeby mieć z głowy problem, więc tu pod tym względem też możemy patrzeć, że znaczy też możecie patrzeć, dlaczego ja wybrałem to jako ten, powiedzmy, trzeci marsz w tierze A. Jeżeli chodzi o tier B, tutaj spokojnie możemy wrzucić sobie Xiangyu z Justynianem, albo na przykład tam można dorzucić Mehmeda tutaj do tego zestawienia i wtedy Mehmed byłby tutaj z Xiangyu. Chociaż Xiangyu z Justynianem mi się zdaje, że lepiej się zgrywają niż z Mehmedem. Oczywiście Mehmed na ekspertyzie, nie? I co tutaj dalej możemy robić? Wiecie, że Alexa, Belizariusza, Prima i Shadżara i Boudikę mamy na takim benchu, bo to już tam wtedy musimy kombinować z tymi marszami. No i pozostaje nam inżynieria. No i popatrzcie, ja widziałem często, jak ludzie grają Małgorzatę z Gonzalo. Lub też Małgorzata z Baburem, też widziałem, że ona tam pyka. Lub też normalnie Gonzalo z Gajamadą. I ja dałbym mi dalej w tierze B, chociaż wiem, że są gracze, którzy jeżeli mają naprawdę dobry gear i umieją tym grać, by to dawali do tieru A. Ja wiem, że, bo ja widziałem, co robią takie wieżyczki, ale wiecie, ciężko to się ogrywa i mi się zdaje, że inżyniera dopiero ma przyszłość przed sobą i jak będziemy mieć więcej graczy, którzy będą na przykład na 1-2 marsze grali inżynierii i to będzie naprawdę nas biło w tych balach, bo to wiesz, stoi i bije, musicie kontrolować wtedy, wiadomo, swoje marsze w open fieldzie, a wieżyczka gdzieś tam będzie tłuka, nie? Więc musicie mieć już taki full ogar w takim wypadku, ale no jeżeli ta inżynieria wchodzi bardzo mocno, moim zdaniem, tak
z butami, nazwijmy to, w open field i mi się zdaje, że to naprawdę się zgra, tym bardziej, że w tym momencie inżyniera ma chyba najlepszy gear, jak dobrze pamiętam, jak ostatnio tam rozmawialiśmy z chłopakami, inżyniera ma najlepszy gear, jeżeli chodzi o statystyki, ze wszystkich tutaj opcji, które mamy, piechoty, kawalerii, łuczników, więc no tak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o mnie, jeżeli chodzi o mój tier cały, które tutaj też pogrywam lub też widzę, jak inni gracze grają. Wiadomo, niektórzy powiedzą, gdzie jest Gorgo, gdzie jest Sargon i tak dalej, dlaczego nie ma Trajana? Trajan, nie wiem, czy zauważyliście, ale Trajan, jak już grają nawet na 5-6 marszy, czy tam nawet 7, rzadko jest widywany Trajan, nie? Naprawdę rzadko, tam już często robią już, wiecie, z Nebu rzucają marsze, bo Nebu też tam gdzieś tam jako ten drugi dowódca może, wiecie, robić dodatkowe, ale Gilgamesza w ogóle praktycznie nie widać. Jeżeli chodzi o Palak i Tarik, to są typowo rali. Ethelfleda, ja widziałem może na arkach Ozyrysa. Jeżeli mówimy o dowódcach Soku, bo oczywiście to, co tutaj mówimy, to mówimy typowo o Soku. Ja tutaj KVK1 i KVK2 od razu nie szkaluję, bo na KVK1, KVK2 wiem, że Ethelfleda dalej jest fajnie grywalna, więc tutaj nic nie mówię, ale no Gorgo też można powiedzieć. Czemu nie wrzuciłeś Gorgo? No kurde, nie wrzucę Gorgo, bo Gorgo jest wolna. Dla mnie Gorgo jest wolna. Naprawdę ja w Gorgo bym nie poszedł z złotymi główkami, żeby ją robić do open fielda, do garnizonu. Owszem, to puwa. Gorgo z Attylą, oczywiście na artefakcie, bo Gorgo z Herakliuszem czy tam Zenobią też fajnie się bronią. No ale poza tym tutaj nie mam nic takiego, żeby wrzucić jeszcze, żeby was wrzucić. O! Widzicie? Coś chyba tutaj przeoczyłem. Jest Szarżara. Coś przeoczyłem, więc Szarżarę sobie tutaj wrzucimy. Musiałem przeoczyć ją, kiedy przeglądałem, albo po prostu był jakiś update, bo ja to przeglądałem 2 dni temu i już miałem przygotowaną tą poczekalnię dla was 2 dni temu, więc wybaczcie, że ją nie miałem od początku, ale no jest Szarżara, więc no tak jak mówię, no to ją, jeżeli będzie tutaj możliwość, no to ja bym ją parował bardziej, spróbował z Ashurem ją poparować. Niektórzy też mówią o YSG, ale no jednak ta Szarżara, jakby tak powiedzieć, jest jeszcze takim, no wiecie, niewiadomą. Jak wyjdzie Ragnar Prime, to zrobimy taki update do tego open fielda mojego, więc na pewno tutaj to odnowimy i też to będziemy mogli sobie jeszcze raz omówić. Przejdźmy sobie tutaj jeszcze do mojego, już na moje konto. Jeżeli chodzi właśnie o muzeum, jak tam rozmawialiśmy, to powiem wam, o co właśnie mi chodzi też, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, o co chodzi z tym stage'em, czy też z reliktami, tak jak mówiłem przy YSG, czy też Aleksandrze. Jeżeli ktoś tutaj ma YSG na 3. stage'u, to naprawdę jest warto go używać moim zdaniem. YSG chyba wrócił do takiej gry. On tutaj ma teraz kawalerię zaznaczoną na artefakcie u mnie i daje mi tam 20% do obrony i obrażenia umiejętności. Ja go tam współoparuję. Ale no, YSG wygląda naprawdę nieźle, a Aleksander, jak gracze piechoty wiedzą, no Aleksander jest naprawdę, no tutaj obrona piechoty 20%, 6 redukcja obrażeń, przy Liu, który jest tym pierwszym dowódcą, no to naprawdę Aleksander robi swoją robotę defensywną, można tak to powiedzieć, właśnie tam z jego skillem, jak dobrze pamiętam, dobrze zgrywa. Więc, no tak wygląda moja meta. Wiem, że niektórzy mogą się nie zgadzać z moją metą, stwierdzą, a Optimus coś tam wymyśliłeś, no innego. Nie, to jest coś, co moim zdaniem tak wygląda i widzę po tym, jak ludzie grają. Niektórych naprawdę mało widzę takich marszy, które były kiedyś w topówce lub też tam były bardzo grywalne, tak jak Sargona widziałem bardzo często, nawet Gorgo widziałem, ale jakoś nie, to nie jest chyba to, więc tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wam się ta lista będzie podobać. Mam nadzieję, że się tutaj wam to wszystko fajnie pospinało i zrozumiecie moją argumentację dotyczącą ogólnie open fielda, jeżeli chodzi o zestawienia. Wiadomo, tam jeszcze w przypadku Scypiona, możemy jeszcze tutaj wrócimy tylko na chwilkę do tego, to ja wam jeszcze jedną rzecz tak dopowiem na koniec, że w przypadku tutaj Scypiona, wiem, że jeszcze niektórzy grają Scypio z Aleksandrem.
że też tak próbują go, jakby tak powiedzieć, sparować z Scipio Aleksandrem, ale nie wiem, czy go on by u mnie był w tier A. Wiem, że ludzie tak grają i mówią, że fajnie wygląda, chociaż no wiadomo, że ten Guan z Scipio będzie chyba lepszy. Ale wiem, że z Scipio Aleksander też grają, no bo Scipio będzie, wiecie, bił AOE, będzie zmniejszał PZ-y, Aleksander będzie mu dawał tą redukcję i chyba tego lepszego defa, więc oni też tutaj się w miarę fajnie zgrywają, więc no tak to wygląda z mojej perspektywy. Ostatecznie już. Dzięki wielkie, że wspieracie kanał, dzięki, że lajkujecie, subujecie, rozwijamy to przez cały czas, razem do przodu pchamy ten kanał jak najdalej. Mam nadzieję, że fajnie wam tutaj nowe rzeczy, które też pomalutku będę wprowadzał i myślę, że w końcu uruchomił jakiegoś shortcika, będę wam tutaj mógł wrzucać. No i czekajcie na stream, bo teraz zaczyna się moje kiwiki, więc tych streamów będzie. Na pewno przypuszczam 1, 2, może 3. Zobaczymy, jak będę miał też z wolnym czasem i też jak będziemy grać w jakich godzinach te kiwiki. Na tą chwilę wygląda, że w godzinach popołudniowych, czyli europejskich, wygląda to nieźle, ale jak to będzie jak to będzie, wiecie, w późniejszych tam strefach, zobaczymy. Nie chcę tutaj niczego wam obiecywać że wbijajcie, bo będzie super i tak. Więc jeszcze raz do zobaczyska. Hejo.